Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Grupa Aforti ma nową strategię. Co się w niej kryje, jakie zmiany wprowadza i kiedy grupa przejdzie z New Connect na duży parkiet? O tym najlepiej opowiedzą przedstawiciele spółki. Witam panowie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, jakie są główne założenia nowej strategii. Strategia grupy Aforti na najbliższe lata opiera się tak naprawdę na 3 filarach. Z jednej strony chcemy zwiększyć swoją aktywność na rynkach kapitałowych. Aforti Holding już jest notowany na rynku New Connect, ale chcemy jeszcze być bardziej na tym rynku kapitałowym aktywni. To jest pierwszy filar. Drugim filarem jest nasza ekspansja zagraniczna. Już jesteśmy obecni na 3 rynkach europejskich, ale chcemy dalej iść w tym kierunku. Widzimy w tym dobry kierunek, dobry potencjał, więc będziemy się dalej rozwijać na rynkach europejskich. I naturalnie chcemy również rozwijać się w Polsce. Mamy już mocne struktury w Polsce, mamy kilka spółek w Polsce i różnych biznesów, ale chcemy nadal w Polsce się rozwijać bardzo mocno. Które spółki i kiedy zostaną upublicznione oraz na kiedy planowane jest przejście Aforti Holding na rynek główny GPW? Zacznę jakby odpowiedź od końca, czyli jakby spółka Aforti Holding jest na rynku New Connect już od prawie 7 lat. Wydaje nam się, że czas już najwyższy, że spółka urosła, czy cała grupa urosła już do takich rozmiarów, żeby przejść na główny parkiet. Chcielibyśmy zrobić to tak szybko, jak się da, ale tak naprawdę mamy 2 determinanty tego zdarzenia. Pierwszy to oczywiście jakby spełnienie wymogów formalnych, które musimy spełnić, związane z tym przejściem, a drugie no to jest jakby otoczenie rynkowe, otoczenie makroekonomiczne, sentyment rynków kapitałowych do branży usług finansowych. Wydaje nam się, że obydwa determinanty jesteśmy w stanie spełnić, że na przełomie roku 2018-2019, czyli powiedzmy ostatni kwartał tego roku, pierwszy kwartał roku przyszłego. Tak chcielibyśmy dokonać przejścia spółki Aforti Holding z rynku New Connect na główny parkiet. Oprócz tego, jakby realizując filary strategii, o których mówił kolega, zakładamy upublicznienie naszych 2 spółek najbardziej dojrzałych, czyli Aforti Finance oraz Aforti Exchange. Chcielibyśmy, żeby Aforti Finance zadebiutowała na rynku New Connect. Najlepiej, żeby wydarzyło się to jeszcze w tym roku, ponieważ spełniamy wszystkie wymogi formalne. Wydaje nam się, że uda nam się upublicznienie spółki zrealizować na rynku New Connect na przełomie 2. i 3. kwartału. Oprócz tego w ramach ekspansji zagranicznej jakby planujemy pozyskać kapitał z rynków dla Aforti Exchange. Tutaj planujemy wstępnie upublicznienie, ale już na rynku zagranicznym, dlatego że Aforti Exchange jest postrzegana jako usługa, czy jako firma fintechowa. Rynki zagraniczne, czy giełdy zagraniczne troszeczkę inaczej wyceniają i mają inny sentyment do firm fintechowych niż rynek polski. Ale tak naprawdę nie zamykamy się tylko na wersję upublicznienia, rozważamy też scenariusz polegający na tym, że pozyskalibyśmy na przykład inwestora mniejszościowego i następnym kroku upublicznienie spółki na rynku zagranicznym. Tu wiele zależy od doradcy, którego planujemy w najbliższym czasie wybrać do przeprowadzenia tego procesu. Daliśmy sobie okres 3 lat na jakby upublicznienie Aforti Exchange na rynku zagranicznym i wydaje nam się, że nie umiemy określić tutaj precyzyjnego, czy to będzie ten kwartał następny, czy za 8 kwartałów, ale chcielibyśmy zrobić to w takim momencie, kiedy wycena czy waluacja tej spółki będzie odpowiednia. Co jest ważne w każdym z tych scenariuszy, czyli upublicznienia Aforti Finance oraz upublicznienia Aforti Exchange, holding nie zakłada utraty kontroli. Znaczy jakby w każdym scenariuszu będziemy podmiotem dominującym, będziemy mieć pakiet większościowy akcji. A które spółki obejmie ekspansja międzynarodowa, no i w jakim zakresie? Tak naprawdę mamy wypracowany i zaplanowany model ekspansji na rynki zagraniczne. W pierwszej kolejności zakładamy, iż na rynki zagraniczne będzie wchodziła spółka Aforti Exchange. Ta spółka już w chwili obecnej jest obecna w Polsce, w Rumunii, w Bułgarii. I tak naprawdę ta spółka jak najłatwiej wchodzi na rynki zagraniczne. Oczywiście takie wejście nie jest łatwe, ale to są najniższe koszty ze wszystkich naszych spółek, najłatwiejsze do wykonania jest to technicznie. Następnie na te rynki będzie wchodziła spółka Aforti Finance, nasza spółka udzielająca pożyczek dla przedsiębiorców. Aforti Exchange najpierw na rynkach będzie budowała wizerunek marki, będzie badała ten rynek, później będziemy wchodzić na ten rynek z pożyczkami. Dlatego taka kolejność, ponieważ Aforti Finance jest trudniejsze troszeczkę wejście, musimy tam zbudować system scoringowy na dany rynek, dlatego najpierw właśnie Aforti Exchange, później Aforti Finance. Chcemy do końca roku wejść na 8 kolejnych rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak wspomniałem, teraz jesteśmy w Rumunii, w Bułgarii. Planujemy wejście na kolejne rynki, m.in. Albania, Macedonia, Mołdawia.
tak będzie wyglądała ta kolejność. Jak będzie wyglądał rozwój sieci placówek własnych na terenie Polski? W chwili obecnej mamy już pokryty obszar Polski naszymi oddziałami, naszymi przedstawicielami regionalnymi, jednakże chcemy zwiększyć jeszcze naszą obecność w Polsce, zbudować kolejne oddziały. Zakładamy w strategii, że chcemy mieć około 30 oddziałów w całej Polsce, plus przedstawiciele regionalni, tak abyśmy mogli dotrzeć do każdego klienta, abyśmy mogli pozyskać nowych klientów dla naszych usług i produktów. Oprócz tego zamierzamy wejść w nowy biznes również w Polsce, ponieważ mamy w chwili obecnej 4 usługi, 4 produkty. Mamy pożyczki dla firm, mamy wymianę walut, windykację, factoring i chcemy dołożyć jeszcze jedną usługę do pełnej palety naszych produktów. Zamierzamy również unowocześnić troszeczkę nasze produkty, pójść w kierunku online'owym. Chcemy między innymi stworzyć proces pożyczkowy bardziej online'owy. To nie będzie w 100% proces zdalny, ponieważ nasza polityka antyfraudowa wyklucza taką opcję, ale chcemy sprawić, aby przynajmniej od momentu wnioskowania do otrzymania umowy ten proces dla klienta był w pełni online'owej. W przypadku factoringu chcemy uruchomić factoring w pełni online'owy, aby był to taki factoring w pełni fintechowy, aby ten proces był automatyczny. A jakie nowe usługi i produkty finansowe oraz nowe rozwiązania technologiczne zostaną wdrożone w ramach nowej strategii? W ramach nowej strategii chcemy wprowadzić usługę call center w ramach naszej firmy pożyczkowej. Ta usługa ma pozwolić szybciej obsługiwać i sprawniej naszych klientów, aby przedsiębiorcy mogli łatwiej wnioskować o pożyczkę. Prawda jest taka, iż w przypadku pożyczek dla firm liczy się czas, a usługa call center pozwoli nam ten czas skrócić, co jest istotne i mamy takie informacje płynące z rynku od naszych klientów. Z drugiej strony chcemy również wprowadzić factoring online'owy, aby ten proces był automatyczny dla przedsiębiorców, aby mogli oni wnioskować i otrzymać taki factoring i obsługiwać go również zdalnie, automatycznie online. Zatrzymajmy się teraz jeszcze na moment przy działalności w branży leasingowej. Czy Aforti będzie chciało stworzyć kolejną nową spółkę, czy myśli o akwizycji? Staramy się w pełni zaspokajać potrzeby przedsiębiorców. Jakby grupa jest dedykowana do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy w stanie sfinansować aktywa obrotowe przedsiębiorcy, czyli udzielić mu pożyczki, zarządzanie należnościami, sfinansować należności dzięki factoringowi. Mamy także wymianę walut, no ale nie mamy jakby produktu, który można by w sposób taki jakby bardzo dokładny i dobry sfinansować mu aktywów trwałych czy inwestycji w środki trwałe, jakim byłby najlepszym dla nas leasing. Już od jakiegoś czasu rozglądamy się na rynku nad przejęciem firmy leasingowej. Rozmawialiśmy, zresztą raportowaliśmy to na bieżąco na giełdzie z firmą leasingową. Próbowaliśmy jakby dogadać się co do wyceny, no ale oczywiście w transakcji przejęcia istotna jest jakby zgoda dwóch stron transakcji, jakby i kupującego i sprzedającego. Często te wyceny dotyczące przejęć spółek różnią się. Zakładamy, że oczywiście będziemy nadal aktywnie rozglądać się po rynku, ale nie wykluczamy, że jeżeli nie będzie możliwości przejęcia firmy leasingowej, to pójdziemy w ten model, w jakim tworzyliśmy wszystkie swoje spółki, czyli model rozwoju organicznego, budowy firmy od zera. Ponieważ strategię mamy na najbliższe 3 lata, zakładamy, że w ciągu tych 3 lat i grupa urośnie, rynek też ulegnie na pewno jakiejś zmianie. No i na pewno w naszej ofercie w ciągu tych 3 lat znajdzie się leasing. Czy będzie w formie przejęcia, czy w wersji organicznej, trudno powiedzieć. Na pewno scenariusz wybrany będzie najbardziej optymalny dla grupy z punktu widzenia wyników finansowych i z punktu widzenia jakby inwestycji i kosztów z tym związanych. A jakie nakłady inwestycyjne będzie musiała ponieść grupa Aforti w związku z realizacją strategii na lata 2018-2020? Oczywiście nasza strategia zakłada rozwój terytorialny, rozwój w kraju, wejście w nowe obszary, przeniesienie spółki na główny rynek. No i to jest związane oczywiście z wydatkami, z nakładami inwestycyjnymi. Łącznie nakłady na najbliższe 3 lata oszacowaliśmy na wartość około 23 milionów euro. Związane jest to z kwestią pójścia w kolejne kraje, spełniania wymogów formalnych inwestycji w IT. I chcielibyśmy te nakłady jakby zrealizować. Jakby oczywiście najwięcej nakładów z tej puli 23 milionowej, znaczy jakby największe nakłady związane są z ekspansją zagraniczną, bo to jest kwestia otwierania nowych rynków, budowania tam marki, świadomości, ale wydaje nam się, że 23 miliony euro przy skali naszej działalności jest to taka adekwatna kwota do naszych planów i celów. Jakie źródła finansowania inwestycji wynikających ze strategii zakłada Aforti? W chwili obecnej dywersyfikujemy swoje źródła finansowania. Planujemy skorzystać z kilku źródeł, między innymi na pewno będą to kapitały własne,
Planujemy również wzmocnić naszą obecność na rynku kapitałowym i z rynku kapitałowego również pozyskiwać środki na rozwój. Rozważamy również możliwość finansowania mezaninowego, więc na pewno będziemy to finansowanie dywersyfikować, aby zrealizować tę strategię. Wejście na GPW to Wasz najbliższy duży cel. A czy myślicie już o kolejnych? Co będzie dalej? Znaczy, no największy duży cel to jest zrealizować tą strategię, tak? Bo ona jakby efekt tych 3 lat ma być, tak naprawdę ma być troszeczkę inny obraz grupy. Po pierwsze grupa jakby znajdująca się czy prowadząca działalność na kilku rynkach europejskich. Na pewno ma to być grupa notowana na głównym parkiecie, czyli gdzieś znajdująca się w gronie no, największych polskich firm w rozumieniu rynku kapitałowego. No a zarazem upublicznione 2 spółki córki, w tym jedna na parkiecie zagranicznym. Nie mamy jakby celu kolejnego, czyli na przykład na 2022 rok, ponieważ należy pamiętać, że rynki finansowe czy rynki kapitałowe dosyć dynamicznie się zmieniają, tak? Pamiętamy lata hossy 2005, 2006, 2007, kiedy tak naprawdę wszystko rosło. Mamy od 9 lat hossę, wszyscy oczywiście czekają na Bessę, która nadejść nie może i być może nigdy nie nadejdzie, ale też sentyment inwestorów czy sentyment do branży finansowej ulega wielu zmianom. My staramy się pracować tak, jak pracowaliśmy przez ostatnie 5 lat. Ciężko, sumiennie, codziennie z małymi przedsiębiorcami. Sami jesteśmy przedsiębiorcami, więc dość dobrze rozumiemy ich potrzeby, no ale innego celu niż te przedstawione w naszej strategii na razie jakby kolejnego wielkiego gdzieś za horyzontem nie mamy. Wydaje nam się, że trzeba małą łyżeczką i długo, systematycznie zdobywać małe cele, a potem zrobić jakiś krok większy. No na pewno dużym celem jest to, że jesteśmy partnerem wyprawy na Mount Everest, gdzie pan Paweł właśnie w tej chwili rozpoczyna swoją podróż na Mount Everest, więc tam też znajdzie się nasza flaga. W takim razie życzę zdobywania najwyższych szczytów i w sporcie, i w biznesie, a Państwu już teraz dziękujemy za uwagę.